Słuchajcie, jadę zawieźć rzeczy na transport. Gambia, Senegal coraz bliżej. Jadę teraz do PKS-a, czyli do mojego mechanika, bo u niego zostawiam rzeczy i tam będą ładowane motocykle. No i co? Motory jadą, w sumie to dokładnie nie wiem kiedy jadą, na pewno w niedzielę albo w poniedziałek będą pakowane. Zapakowałem wszystkie sobie rzeczy typu, a może inaczej, prościej będzie, czego nie spakowałem. Wszystkie wideo, foto-wideo biorę ze sobą do samolotu. Plan jest taki, żeby się zmieścić tylko w bagażu podręcznym, 12 kg, więc zobaczymy. Trochę tego bagażu wyszło, no ale cóż, zobaczymy jak to wszystko siądzie na motocyklu. Motocykl mam przygotowany, serwis dość bogaty był. No najważniejsze, że mam remont silnika zrobiony, to mnie bardzo cieszy. Wreszcie mi przestał brać olej, bo na ostatniej wyprawie w Ameryce Południowej to no bez kitu 3 litry zeżarł, a wchodzi 2,7, czyli można powiedzieć, że sobie wymieniłem olej. Cholernie się cieszę na ten wyjazd. No i fajnie, że z Krzysiem, nie? Właśnie Krzysiu, serdecznie Cię pozdrawiam. Pamiętacie Krzysia z Górasa? Można znaleźć taki filmik, jak chłopak generalnie ma talent, naprawdę. Potrafi z butelki PET zrobić głośnik. Także myślę, że na wyjeździe też będą performansy różne. No widzisz, nie wiedziałem, która klatka. Ej. Siemka. Nie będzie Ci przeszkadzać, że się nagrywa? Nie. Reklamę Ci zrobię. Tak. Może co taniej będzie. No. No i co, spakowany jesteś? No, powiedzmy, że wiesz, sytuacja jest w miarę opanowana. Nie szkodzi. Nie będziemy w ogóle jechać do Szampana? Port lotniczy. Na lotnisko, okej. Dzień dobry, masz jaką kawę chcesz? Białą. Jedną białą kawę i jedną może latkę. Słuchaj, my jesteśmy tutaj, jak są
Te odloty to jest taka knajpa tutaj z tyłu, taka z kawą. Jak się nazywa ten wasz bar? Suitcase bar. O, właśnie. Co po angielsku chyba jest, wiesz? No właśnie, to nie umiałem przeczytać, nie? No, słuchaj, czekam na ciebie, wiesz? Pomożesz w angielskim. No, cześć. Cześć misiaczku. Siemanko. No jakże? No nie lubię latać, nie lubię przeciążenia, chłopców, jak wszyscy, bez sensu. Od miesiąca prześladuje mnie temat spodnia. Nie wiem jak spodnie Właśnie chodzą. fajne jak kupiłeś. Właśnie to są bo są za krótkie, to jest, w ogóle są bez sensu. Wierzyłem w te jeszcze dwie pary. Będę wybierał, zrobię losowanie. Jak kupimy haszysz taki, to będziemy robić losowanie, który spodnie klery. No nie umiem sobie wybrać. Nie poradziłem sobie z tym faktem. Dzień dobry. Dzień dobry. Paszport potrzebujecie? Po około 20 godzinach od wyjścia z domu i 2 przesiadkach docieramy do Sahary Zachodniej. Logujemy się w hotelu i od rana włóczymy się po Dakli. We need taxi. You need taxi to go where? To go, we show you on the map. Okay. 10 kilometers. 10 kilometers.
10 kilometer. You want go here. Nie no, białe to bankomat, nie? To dlatego. Tak młody? Tak jest. Właśnie jedziemy odebrać motocykle, chyba. Jedziemy tu z panem, który na początku chciał 200 dirhamów za 8 km, później 150, więc podziękowaliśmy, a później nas gonił. I jedziemy za 100. Czy chcesz coś powiedzieć do kamery? Właśnie nie wiem, za ile jedziemy, bo tego nie ustaliliśmy. Siema. Słuchaj, przepraszamy. Że Serwus, przyjechaliście? żeśmy się spóźnili Żeście się spóźnili, a No. no. Na samolot na co? na spotkanie. Wysadził nas. Cześć! Tak to jest. My po prostu czekamy na was. Spakowani i podekscytowani zbliżającą się przygodą, opuszczamy Dakhla i ruszamy w kierunku granicy z Mauretanią. Do pokonania mamy dystans prawie 400 km. Idzie nam sprawnie, spowalniają nas tylko policyjne punkty kontrolne, które chcą sobie spisywać dane z paszportu. Na szczęście mamy wydrukowane fiszki z tymi danymi, więc wręczamy policjantom tylko kartki i jedziemy dalej. Jesteśmy na granicy mauretańskiej. Dzisiaj na pewno jej nie przekroczymy, bo musimy ją przekroczyć z całą grupą. Czyli z tą, która transportowała nam motocykle. Więc wracamy się 20 km z powrotem, zjeżdżamy gdzieś w pustynię i tam spędzimy nocleg pod namiotem.
Dzień dobry. Wstajemy dość wcześnie. Przed samą granicą musimy jeszcze zatankować motocykle pod korek i zabrać kilka litrów zapasu paliwa na Mauretanię. Przez najbliższe 500 km może nie być benzyny na stacjach. Przekraczamy granicę Sahary Zachodniej. Po tej stronie wszystko idzie gładko, ale i tak schodzi 2 godziny. Wjeżdżamy na 4-kilometrowy pas ziemi niczyjej. Do granicy tłoczy się długa kolejka tirów. Początek drogi to nowo położony asfalt, który po chwili zamienia się w regularną pustynię. Co jakiś czas mijamy porzucone auta. Ich właścicieli prawdopodobnie zaskoczyły opłaty celne, jakie musieliby zapłacić, żeby nimi wjechać, więc je porzucają. Kolejne godziny spędzamy na granicy mauretańskiej, czekając w kolejce po wizę, do której trzeba wypełnić tonę papierów i jeszcze zapłacić za nią 55 euro. Oczywiście korzystamy z usług MyFrienda, który biega od okienka do okienka i załatwia poszczególne etapy kontroli granicznej. Szczerze powiem, że bez niego ciężko byłoby się zorientować, do którego okienka iść. Facet w zamian za pomoc chciał, żebyśmy tylko zamienili u niego walutę, także chyba zrobiliśmy dobry interes. Wjeżdżamy do Mauretanii. Przed nami 700 km asfaltowej drogi przez pustynię. Przez pierwsze 400 km mijamy raptem jedną dużą miejscowość i kilka wiosek rybackich. Mauretania to ogromny kraj pustynny, a zamieszkuje go tylko 3 700 000 mieszkańców. Co ciekawe, 1/5 z nich to niewolnicy. Mimo iż niewolnictwo zostało zniesione w 1981 roku, to nikt tego nie respektuje. Przez czas stracony na granicy, tego dnia nie docieramy do stolicy kraju Nouakchottu. Nie pozostaje nic innego, jak rozbicie się na pustyni. Temperatura w dzień sięga 38 stopni, poranki zaś są bardzo rześkie, bo temperatura potrafi spaść nawet do 5 stopni. Na biwaki zazwyczaj wybieramy miejsca oddalone o kilkaset metrów od głównej drogi. Zazwyczaj chowamy się za jakąś wydmą. Docieramy do Nouakchottu, stolicy Mauretanii. Nigdy w życiu nigdzie nie widziałem tak zdezelowanych aut jak w Nouakchotcie. W pewnym momencie miałem wrażenie, że bierzemy udział w wyścigu Wrak Race. Większość aut to składaki, nic się na nich nie zgadza. Wszystkie blachy pochodzą od innego auta. Ma to swój urok, bo są bardzo kolorowe. Stolica oczywiście mocno odbiega od reszty kraju. Nowoczesne budynki, dobre drogi, dobre restauracje. Przez pierwsze 500 km nie znaleźliśmy kompletnie nic do jedzenia, oprócz jakichś tam bułek nadziewanych cebulą. Z braku laku zjedliśmy i bułki. Dopiero w Nouakchotcie znajdujemy konkretną restaurację, gdzie możemy zjeść coś dobrego. Do jazdy w tym mieście trzeba się przyzwyczaić. I trzeba się nauczyć zasad, które tam panują. Obserwując ludzi, ciągle nie daje mi spokoju fakt, iż 1/5 społeczeństwa Mauretanii to niewolnicy. W ruchu ulicznym uczestniczą wszyscy. Samochody, piesi, kozy. Peace and love, brother. Peace and love. Z każdym kilometrem pustynia zaczyna pomału zmieniać się w sawannę.
Żeby dostać się do Senegalu, mamy do wyboru dwie opcje. Albo przejście graniczne w Rosso, albo przejście graniczne w Diamie. Przejście graniczne w Rosso ma bardzo złą opinię i jest uznawane za najbardziej skorumpowane przejście graniczne na świecie. Dlatego też wybieramy Diamę. Do przejścia granicznego w Diamie prowadzi 70 km szutrowej drogi, która przechodzi przez Diavling National Park. Ogromne rozlewiska stworzyły idealne warunki do życia dla różnych gatunków ptaków. Można tu spotkać również głuźce. Docieramy do przejścia granicznego. Jest całkowity zakaz kręcenia, więc ujęcia są z ukrytej kamery. Odprawa idzie bardzo szybko, oczywiście korzystamy z usług MyPrenda. Po około godzinie wjeżdżamy na most na rzece Senegal.